zanim powstała Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspomnienia mieszkańców Lublina. I to jest wielkość, można powiedzieć, lubelskiego terenu, jak gdyby ogromny potencjał. Opowiada Romuald Dylewski. Że to nie jest płaski teren, nie jest płaszczyzna, na której, jak powiem, nie ma żadnych wyznaczników jakichś terenowych, że Lublin jest budowany na wzgórzach, tak jak Rzym w historii, prawda, na 7 wzgórzach. Lublin prawdopodobnie też na podobnej ilości wzgórz właśnie, że między centralnym tym płaskowyżem, tym tradycyjnym, historycznym, z obu stron były doliny, jak powiadam, dolina rzeki Czechówki, dolina ulicy Głębokiej i zaraz zaczynały się drugie wzgórza, prawda? Czyli mówiąc o tym, gdzie się ma to rozwijać, naturalnym jakimś takim wnioskiem było, na sąsiednich wzgórzach. Im bliżej, tym lepiej. Jeżeli chodzi o lata 60., opowiada Andrzej Namiota. bo miasto kończyło się tutaj na wysokości kościoła świętego Józefa, czyli na ulicy Rymwida. Czyli Wajdeloty, tu gdzie mamy teraz sąd rejonowy, gdzie mamy budynki, mamy tak zwany City Lublin, czyli ulicy Zana jeszcze nie było. Tu gdzie stoi teraz kościół świętego Józefa, to jak się wychodziło, że tak powiem, z osiedla, to wtedy tylko były osiedle Mickiewicza, nie było ani osiedla Słowackiego, nie było Krasińskiego, nie było niczego. Były jarugi, pola, wąwozy, gdzieniegdzie kominy cegielni i ulica Zana w dół od Globusa kryła w sobie jeden z piękniejszych wąwozów w okolicy. Jak pamiętam, jak wóz z sianem wjeżdżał w ten wąwóz, to praktycznie tylko czubek tego siana było widać. I to przykryła wszystko ulica Zana od Globusa w dół do Nadbystrzyckiej. Czyli ten cały teren został już totalnie, że tak powiem, pod asfaltem. No właśnie LSM. Opowiada Barbara Bogdańska. Ja jeszcze pamiętam, jak w miejscu, gdzie chodziło się na spacery, gdzie obecnie jest LSM, tu gdzie jest osiedle Słowackiego, Prusa, były cegielnie. Tutaj w ogóle na glinie LSM jest zbudowany. Cegielnie pracujące, działające normalnie cegielnie. Tak to wyglądało. Przecież LSM-y budowali, to tam jeszcze pola, jeszcześmy chodzili na wagary, na LSM-y. Opowiada Henryk Przystupa. Kolega miał działkę tam, to jeszcześmy siedzieli w tych tak zwane dziesiątki, snopki ułożone, 10 snopków w kupę i to jeszcześmy, jak deszcz zaczął padać, tośmy się chowali w te dziesiątki. Za cmentarzem to było pole. Wąskotorówka szła z Węglina do cukrowni Lublin. Czyli od ulicy Rymwida i Wajdeloty w tamtą stronę były tylko tak, rosły buraki, ziemniaki, krzaki, jarugi, dzikie sady, jakieś gdzieniegdzie domki i domostwa. Opowiada Andrzej Namiota. Wybieraliśmy się jako takie 8-9-latki. To była cała wyprawa, że z kolegami szliśmy do Starego Lasu. Pamiętałem, żeby wrócić do domu, starałem się pamiętać, że musimy przejść przez 4 wąwozy. Ostatni był przed lasem, bo tak jak mamy te zagłębienia, tu gdzie mamy teraz wiadukt, jak zjeżdżamy Filaretów w dół, prawda, no to był ten jeden z pierwszych, gdzie trzeba było pokonać czyli miedzami, przez łąki, przez zboża, dookoła gdzieś mnóstwo chabrów, maków i tak dalej, docieraliśmy do torów. Ten świat był po prostu jednym wielkim śpiewem skowronków, biegających gdzieś jaszczurek po tych wąwozach, no i naręcza ziół i kwiatów, które ja oczywiście babci musiałam zerwać i przynieść idąc. Jeden wielki zapach, brzęczenie owadów, pszczół i świergot ptaków, tak to pamiętam. Lublin kończył się na Staszycu. Opowiada Alina Stanowska. Już za Staszycem były pole. Tutaj, gdzie jest LSM, wszędzie były pola. No, ostatnim budynkiem
To był Staszyc. Nie było takiego budownictwa, jakie mamy dzisiaj. I co jest ciekawostką, że tutaj, powiedzmy LSM, który zaczął powstawać, prawda, te ileś 40 czy tam ileś lat temu, otóż tutaj przede wszystkim wieś zaczynała rozbudowywać się, dlatego że rodzina sprzedawała, powiedzmy, ziemię po to, żeby dzieci mogły studiować w Lublinie. I LSM to jest przede wszystkim wieś. To jest młoda inteligencja, to są dzisiejsi profesorowie, to są dzisiejsi lekarze i tak dalej, właśnie którzy wyszli z tamtych środowisk. Narracja multimedialna powstała w ramach projektu Lublin – Opowieść o mieście współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W materiale zostały wykorzystane relacje świadków historii zgromadzone w archiwum programu Historia Mówiona Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.